Lekcja 1. Wspomnienia szkolne. Zawsze zbijam je razem, żeby pozbyć się kredowego pyłu. To klasyczne posunięcie. Przypominają mi się nasze szkolne czasy. Tak, po zajęciach ja i moi przyjaciele wracaliśmy razem do domu. I rozmawialiśmy o tym, co robiliśmy w ciągu dnia. To były naprawdę zabawne rozmowy, pełne śmiechu. Tęsknię za tymi beztroskimi chwilami, kiedy wszystko wydawało się proste. Ja też. Miło jest powspominać nasze doświadczenia z dzieciństwa. Zdecydowanie. Te przyjaźnie ukształtowały to, kim jesteśmy dzisiaj. Zadbajmy o to, aby te połączenia przetrwały. Lekcja 2. Pozytywna podróż. Dokładnie. Zachowajmy pozytywne nastawienie i cieszmy się lotem. Całkowicie się zgadzam. Dobre nastawienie sprawia, że podróż staje się przyjemniejsza. Tak, a skupienie się na przyszłej przygodze może być ekscytujące. Ponadto pomaga odwrócić uwagę od zmartwień i opóźnień. Absolutnie. Zawsze staram się myśleć o czekających nas zabawnych doświadczeniach. Tak, i nowe miejsca, które wspólnie odkryjemy. O to właśnie chodzi w podróżach, o odkrywanie i tworzenie wspomnień. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie nam ta podróż. Ja też. Wyruszmy w podróż i cieszmy się każdą chwilą. Lekcja 3. Stylowe bezpieczeństwo. Zdecydowanie. W naszej ofercie znajdziesz kaski w różnych stylach i kolorach. To niesamowite. Ważne jest, aby bezpieczeństwo było zabawne i stylowe. Tak, każdy chce dobrze wyglądać, jednocześnie będąc chronionym. Dokładnie. Co więcej, zachęca to ludzi do częstszego ich noszenia. Zgadzam się. Im bardziej są atrakcyjne, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane. Zdecydowanie powinniśmy zaprezentować wszystkie opcje, jakie mamy. Tak, upewnimy się, że każdy wie, że może znaleźć idealne dopasowanie. Cieszę się, że mogę pomóc każdemu wybrać kask, który pokocha. Razem możemy promować bezpieczeństwo, zachowując jednocześnie modę. Lekcja 4. Ekstremalne warunki pogodowe. To jedno z największych miast na świecie, w którym temperatury sięgają -40 stopni Celsjusza. To niesamowite. Nie wyobrażam sobie życia w tak ekstremalnych warunkach. Tak, aby przetrwać w takim klimacie, potrzebny jest szczególny rodzaj odporności. Absolutnie. Ludzie muszą być dobrze przygotowani na zimno. Zdecydowanie muszą się ubrać warstwowo i zachować ciepło. Podziwiam tych, którzy radzą sobie z tak srogą zimą. Tak, to pokazuje ich siłę i zdolność adaptacji. Zastanawiam się, jakie zajęcia lubią w miesiącach zimowych. To musi być interesujące zobaczyć, jak kultura przystosowuje się do zimna. Lekcja 5. Ukryte klejnoty. Zdecydowanie. Wierzę, że jest jeszcze więcej ukrytych skarbów, które czekają na odkrycie. Zgadzam się. Jest coś ekscytującego w odkrywaniu nowych miejsc. Tak, każdy zakątek świata ma swoje unikalne skarby. Dokładnie. To jak znajdowanie małych kawałków historii i kultury. Podczas podróży uwielbiam szukać mniej znanych miejsc. Ja też. Często mają najbardziej autentyczne doświadczenia. Zróbmy listę miejsc,
które chcemy odwiedzić w następnej kolejności. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aż wspólnie odkryjemy więcej ukrytych skarbów. Tak, zwiedzanie jest zawsze lepsze z towarzyszem. Lekcja 6. Eksploracja wysp. Jak zdecydowałeś się odwiedzić tę konkretną wyspę? Chciałem zwiedzić miejsca na uboczu. To brzmi jak przygoda. Co miałeś nadzieję tam znaleźć? Szukałem wyjątkowych krajobrazów i lokalnej kultury. To najlepsze powody, aby wybrać miejsce docelowe. Tak, uwielbiam zanurzać się w nowe doświadczenia. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę o twoich przygodach tam. Zdecydowanie. Dzielenie się historiami z moich podróży jest ekscytujące. Zaplanujmy kiedyś własną wycieczkę na wyspę. Lekcja 7. Starożytna mądrość. Pomysł ten po raz pierwszy rozsławił starożytny grecki naukowiec Ptolemeusz, który To fascynujące. Wniósł znaczący wkład w astronomię. tak, jego praca położyła podwaliny pod wiele współczesnych teorii. Uwielbiam to, jak starożytna wiedza wciąż wpływa na nas dzisiaj. Absolutnie. Pokazuje, jak ważne jest wyciąganie wniosków z historii. Tak, i jak pomysły mogą ewoluować w czasie. Myślę, że inspirujące jest łączenie przeszłych odkryć z obecnym zrozumieniem. Zdecydowanie. Zachęca nas do dalszych poszukiwań i zadawania pytań. Zanurzmy się głębiej w jego teorie. Są naprawdę intrygujące. Lekcja 8. Wygoda późnym wieczorem. Obsługa pokoju jest naprawdę wygodna na późne noce. To zrozumiałe, zwłaszcza gdy nie masz ochoty wychodzić. Dokładnie. Miło jest mieć jedzenie dostarczane prosto do pokoju. Czy jednak uważacie, że ceny są warte tej wygody? Czasami mogą być nieco wysokie, ale oszczędza to czas i wysiłek. Prawda. Po długim dniu miło jest odpocząć, nie martwiąc się o kolację. Zgadzam się. Poza tym można cieszyć się odrobiną luksusu. Tak, to naprawdę poprawia ogólne wrażenia z pobytu w hotelu. Z pewnością myślę, że warto od czasu do czasu. Lekcja 9. Aktualizacje ogłoszeń o lotach. Czy słyszałeś ogłoszenie o locie? Jakieś zmiany w naszej bramie? Nie załapałem tego. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zmian w ostatniej chwili. Tak samo tutaj. Niespodziewana zmiana bram może być niezwykle stresująca. Tak, zwłaszcza gdy już spieszysz się na samolot. Ja wiem, ważne jest, aby zachować czujność w przypadku wszelkich aktualizacji. Zdecydowanie. Na wszelki wypadek miejmy oko na monitory. Dobry pomysł. Wolę nie przegapić żadnej ważnej informacji. Zgoda. Powinniśmy także uważnie słuchać wezwań do wejścia na pokład. Tak, upewnimy się, że jesteśmy gotowi, gdy nadejdzie czas wejścia na pokład. Lekcja 10. Wybór transportu. To działa dla mnie. Z jakiego środka transportu powinniśmy korzystać? Myślę, że podróż pociągiem będzie świetną opcją. To brzmi wygodnie i skutecznie. Poza tym zazwyczaj jest to bardziej relaksujące.
Dokładnie. Pociągi to wygodny sposób na podziwianie krajobrazów. Tak, uwielbiam patrzeć, jak krajobraz zmienia się podczas podróży. To świetny sposób, aby poznać samą podróż, a nie tylko jej cel. Zgadzam się. Czy powinniśmy wspólnie sprawdzić rozkład jazdy pociągów? Tak, upewnimy się, że wybieramy najlepszy czas na podróż. Doskonały! Już się cieszę na myśl o tej wycieczce. Lekcja 11. Osobisty kontakt na zdjęciach. Podoba mi się osobisty akcent, jaki dodałeś do zdjęć. Cieszę się, że ci smakowały. Miło jest uchwycić wyjątkowe chwile. Tak, te drobne szczegóły naprawdę ożywiają zdjęcia. Zawsze staram się uwzględnić elementy odzwierciedlające nasze doświadczenia. To właśnie sprawia, że tak zapadają w pamięć. Każde zdjęcie opowiada jakąś historię. Dokładnie, to jak zachowywanie naszych wspomnień w piękny sposób. Doceniam, ile wysiłku w nie włożyłeś. Dziękuję. Uwielbiam dzielić z wami tę chwilę. Zróbmy więcej zdjęć podczas naszej następnej wspólnej przygody. Lekcja 12. Wizyta lekarska. W zeszłym tygodniu miałem ból gardła i gorączkę. O nie, to brzmi niekomfortowo. Poszedłeś do lekarza? Tak, mama zabrała mnie do lekarza, kiedy tam dotarliśmy. To był dobry pomysł. Zawsze najlepiej się sprawdzić. Zgadzam się. Lekarz bardzo mi pomógł i dał mi leki. Miło mi to słyszeć. Czy pomogło ci to poczuć się lepiej? Tak, na szczęście. Potem dość szybko zacząłem wracać do zdrowia. To świetna wiadomość. Pamiętaj, żeby o siebie zadbać. Będę. Nauczyłam się, jak ważne jest słuchanie swojego ciała. Lekcja 13. Świadomość ekologiczna. Ludzie są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na środowisko. Tak, to zachęcające widzieć, jak coraz więcej osób podejmuje działania. Czy zauważyłeś rosnące zainteresowanie zrównoważonymi praktykami? Absolutnie. Obecnie coraz więcej osób przyjmuje nawyki przyjazne dla środowiska. To pozytywny trend. Każdy najmniejszy wysiłek pomaga naszej planecie. Zgadzam się. Proste zmiany mogą z czasem przynieść znaczącą różnicę. Tak, na przykład ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych i bardziej odpowiedzialny recykling. Dokładnie. Inspirujące jest obserwowanie, jak społeczności jednoczą się w tej sprawie. Wspierajmy te wysiłki w naszym codziennym życiu. Lekcja 14. Amerykańskie wartości. Wiara Ameryki w wolność i demokrację ukształtowała jej historię. To prawda, stanowiło istotną część tożsamości narodowej. Tak, przez większą część ubiegłego stulecia wartości te były testowane. Absolutnie. Powstało wiele ruchów, które stoją na straży tych zasad. Fascynujące jest obserwowanie, jak te ideały stale ewoluują. Tak, i inspirują ludzi na całym świecie do walki o swoje prawa. Uwielbiam omawiać wydarzenia historyczne, które odzwierciedlają te zmagania. Ja też. Zrozumienie naszej przeszłości pomaga nam docenić naszą wolność dzisiaj.
Przeczytajmy razem więcej na ten temat. To takie ważne. Lekcja 15. Zakupy spożywcze. A co z tymi jabłkami? Są w rozsądnej cenie. Idealny wybór. Świeże owoce to zawsze dobry zakup. Tak, świetnie nadają się jako przekąska lub dodatek do posiłków. Dokładnie. Poza tym są zdrowe i pyszne. Podoba mi się to, że są też wszechstronne. Możemy je wykorzystać w wielu przepisach. Absolutnie. Okej, zakupy zrobione. Co jeszcze powinniśmy wybrać? Upewnijmy się, że mamy wystarczająco dużo przekąsek na całą podróż. Dobry pomysł. Zawsze miło jest mieć pod ręką smakołyki w podróży. Tak, nie możemy zapomnieć o napojach w drodze. Lekcja 16. Niezbędne informacje na temat podróży. Pakowałeś się już na wyjazd? Jeszcze nie. Wciąż zastanawiam się, jakie niezbędne rzeczy zabrać ze sobą. To zrozumiałe. Zapamiętanie wszystkiego może być trudne. Tak, chcę mieć pewność, że nie zapomnę o niczym ważnym. Może zrobimy razem listę kontrolną? To brzmi jak świetny pomysł. Pomoże nam to zachować porządek. Zdecydowanie. Zapiszę najpotrzebniejsze rzeczy, które będą nam potrzebne w podróży. Doskonały. Zadbajmy o to, aby uwzględnić zarówno odzież, jak i przybory toaletowe. Tak, i powinniśmy wziąć pod uwagę wszelkie specjalne elementy zaplanowanych zajęć. Lekcja 17. Rzeka Mississippi. Rzeka Mississippi ma swój początek na wzgórzach północnej Minnesoty. To fascynujące. To bardzo ważna droga wodna w Ameryce. Tak, płynie na południe i przechodzi przez wiele stanów. Dokładnie. To niesamowite, jak łączy różne regiony kraju. Podoba mi się jego kluczowa rola w historii i handlu. Tak, od wieków był niezbędny dla handlu i transportu. Poznanie jego historii może zapewnić wgląd w rozwój Ameryki. Chciałbym dowiedzieć się więcej o wpływie rzeki na przestrzeni czasu. Świetny pomysł. Przeanalizujmy wspólnie jego historię. Będzie miło. Lekcja 18. Systemy wymiaru sprawiedliwości. Inną ważną cechą systemu wymiaru sprawiedliwości w większości krajów anglojęzycznych jest to, że oskarżeni mają prawa. Tak, niezwykle ważne jest, aby wszyscy byli traktowani sprawiedliwie w całym procesie prawnym. Dokładnie. Podstawową zasadą jest domniemanie niewinności do czasu udowodnienia winy. To naprawdę jest. Dzięki temu ludzie nie zostaną niesprawiedliwie ukarani przed procesem. Prawidłowy. Podtrzymuje także integralność samego systemu prawnego. Doceniam, jak te prawa pomagają utrzymać zaufanie społeczne do organów ścigania. Taki chronią jednostki przed potencjalnymi nadużyciami władzy. Absolutnie. Dla sprawiedliwego społeczeństwa posiadanie tych zabezpieczeń jest niezbędne. Cieszę się, że w naszych dyskusjach dostrzegamy znaczenie tych praw. Lekcja 19. Pomaganie w domu. Przez większość wieczorów pomagam mamie zmywać naczynia po kolacji. To świetnie. Miło jest dzielić się obowiązkami domowymi.
Tak, uważam, że wkład w pracę w domu jest ważny. Absolutnie. Uczy odpowiedzialności i pracy zespołowej w rodzinie. Następnie zazwyczaj odrabiam pracę domową, aby zakończyć dzień. To brzmi jak dobra rutyna. Niezbędne jest godzenie obowiązków domowych i nauki. Tak, pomaga mi to utrzymać porządek i utrzymać dobrą formę. Podziwiam Twoje zaangażowanie. Ważne jest, aby mieć dobrą etykę pracy. Dzięki. Myślę, że przygotowuje mnie to również do przyszłych obowiązków. Lekcja 20. Doskonalenie procesów. Może to znacznie przyspieszyć proces. Całkowicie się zgadzam. Usprawnienie naszego przepływu pracy jest niezbędne. Tak, jeśli wdrożymy te zmiany, możemy działać bardziej efektywnie. Omówmy to na następnym spotkaniu, aby zebrać więcej informacji. Dobry pomysł. Chcę mieć pewność, że wszyscy będą zadowoleni z wprowadzonych zmian. Absolutnie. Współpraca może prowadzić do jeszcze lepszych rozwiązań. Z niecierpliwością czekam na opinie wszystkich na ten temat. Ja też. Ciekawie będzie zobaczyć, jakie pomysły przyniosą. Przygotujmy kilka notatek, abyśmy mogli jasno przedstawić nasze sugestie. Lekcja 21. Zmiany w umowie. Całkowicie się zgadzam. Musimy rozwiać te obawy. Tak, ważne jest, aby wszyscy czuli się komfortowo z umową. Zmieńmy umowę, aby wyjaśnić te punkty wszystkim zaangażowanym. To brzmi jak mądry plan. Przejrzystość ma kluczowe znaczenie w każdej umowie. Dokładnie. Chcielibyśmy uniknąć w przyszłości nieporozumień. Prawidłowy. Jasna komunikacja wzmocni naszą współpracę. Przygotuję projekt zmian i wspólnie je przejrzymy. Doskonały. Doceniam Twoje proaktywne podejście do tej kwestii. Dzięki. Wierzę, że doprowadzi to do silniejszego partnerstwa. Lekcja 22. Plany na weekend. Hej, myślałeś o naszych planach na weekend? Tak, myślę o wyjeździe na mini wypad. To brzmi ekscytująco. Czy masz na myśli konkretny cel podróży? Zastanawiam się nad pobliską plażą. Jest idealny na krótką wycieczkę. Świetny wybór. Plaża zawsze orzeźwia i relaksuje. Tak, nie mogę się doczekać, aż złapię trochę słońca i będę cieszyć się falami. Zaplanujmy jakieś ciekawe zajęcia, kiedy już tam będziemy. Absolutnie. Mała przygoda sprawi, że będzie jeszcze lepiej. Nie mogę się tego doczekać. To będzie miła odskocznia od naszej rutyny. Lekcja 23. Podekscytowanie pierwszym lotem. Wraz z nią Tanea była bardzo podekscytowana podróżą. To wspaniale. Podróżowanie w nowe miejsce zawsze jest ekscytujące. Tak, zwłaszcza, że żadne z nich nie było wcześniej w samolocie. Pamiętam mój pierwszy lot. To było niezapomniane przeżycie. Dokładnie. Oczekiwanie na start jest czymś wyjątkowym. Założę się, że im także spodoba się widok z góry. Tak, oglądanie świata z nieba zapiera dech w piersiach. Jestem nimi podekscytowany. Będą mieli historię do opowiedzenia przez lata.
Absolutnie. Podróże tworzą trwałe wspomnienia i nowe perspektywy. Lekcja 24. Ceny sprzedaży. Ile kosztowały? Były w promocji za $50, a to świetna okazja. To imponujące. Uwielbiam znajdować takie okazje. Tak, zakupy stają się satysfakcjonujące, gdy oszczędzasz pieniądze. Zdecydowanie. Zawsze, kiedy tylko mogę, obserwuję wyprzedaże. Ja też. To mądry sposób na zarządzanie finansami i uzyskiwanie tego, czego chcesz. Cieszę się, że jesteśmy po tej samej stronie w kwestii budżetowania. Absolutnie. Pomaga nam w pełni wykorzystać nasze doświadczenia zakupowe. Szukajmy razem kolejnych dobrych okazji. Lekcja 25. Prawa prawne. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie myślą inaczej. Wolelibyśmy, żeby prawa pisali patroni tego wielkiego miasta. Dokładnie. Ważne jest, aby mieć system wymiaru sprawiedliwości odzwierciedlający nasze wartości. Tak, wkład lokalny może prowadzić do opracowania bardziej odpowiednich i skutecznych przepisów. Ważne jest, aby społeczność czuła się reprezentowana w kwestiach prawnych. Absolutnie. Każdy powinien mieć głos w kształtowaniu prawa, które nim rządzi. Uważam, że to buduje zaufanie do systemu prawnego. Dokładnie. Niezbędne jest silne powiązanie społeczności z jej prawami. Kontynuujmy dyskusję na temat tego, jak opowiadać się za tymi zmianami. Lekcja 26. Wizja i dostosowania. Absolutnie. Dokonując zmian, nie możemy stracić z oczu naszej wizji. Tak, niezwykle ważne jest, aby koncentrować się na naszych długoterminowych celach. Dokładnie. Zmiany powinny wzmacniać naszą ogólną misję, a nie od niej odwracać uwagę. Całkowicie się zgadzam. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi. Prawidłowy. Elastyczność jest ważna, ale równie ważne jest trzymanie się naszych podstawowych wartości. Pamiętajmy o tym, przechodząc przez te zmiany. Tak, jestem pewien, że możemy skutecznie zrobić jedno i drugie. Absolutnie. Nasza wizja poprowadzi nas przez wszelkie zmiany, których będziemy musieli dokonać. Razem możemy zapewnić, że nasze cele pozostaną osiągalne. Lekcja 27. Spostrzeżenia na temat miasta. Miasta w tych regionach są fascynujące i różnorodne. Tak, miejsca takie jak Bangkok i Ho Chi Minh City mają bogatą kulturę. Uwielbiam to, że każde miasto ma swój niepowtarzalny charakter i historię. Dokładnie. Połączenie tradycji i nowoczesności jest urzekające. Tak, a scena kulinarna w tych miastach jest niesamowita. Absolutnie. Uliczne jedzenie to pozycja obowiązkowa dla każdego odwiedzającego. Nie mogę się doczekać, aż odkryję te tętniące życiem lokalne rynki. Ja też nie. To będzie przygoda pełna nowych smaków i doświadczeń. Zaplanujmy wycieczkę, aby odkryć wszystko, co te miasta mają do zaoferowania. Lekcja 28. Tworzenie własnej przestrzeni. Dokładnie. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która odzwierciedla Twoje obecne i potrzeby. Całkowicie się zgadzam. Nasze otoczenie powinno nas inspirować i wspierać. Tak, jeśli przestrzeń wydaje się osobista, może poprawić nasze samopoczucie.
Absolutnie. Podoba mi się pomysł włączenia elementów, które reprezentują to, kim jesteśmy. Ma to ogromny wpływ na to, jak się czujemy w danym środowisku. Myślę, że może nas to również zmotywować do większej produktywności i kreatywności. Tak, posiadanie przestrzeni, która z nami rezonuje, może wywołać inspirację. Przeprowadzimy burzę mózgów, jak jeszcze bardziej spersonalizować nasze przestrzenie. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, co możemy razem wymyślić. Lekcja 29. Naturalne źródła. Czy wiesz, że jeśli powierzchnia skały jest miękka lub porowata, gorąca woda może bulgotać jak źródło? To naprawdę interesujące. Zawsze fascynowały mnie naturalne źródła. Tak, mogą tworzyć piękne krajobrazy i unikalne ekosystemy. Absolutnie. Sposób, w jaki płynie woda, może być hipnotyzujący. Uwielbiam to, jak często przyciągają dziką przyrodę i rośliny, które dobrze się rozwijają w takich warunkach. Tak, to jak ukryty skarb natury, czekający na odkrycie. Dokładnie. Eksploracja tych obszarów może być niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem. Zgadzam się. Zaplanujmy kiedyś wycieczkę do naturalnego źródła. To brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jednego z bliska. Lekcja 30. Trendy w zakupach online. Czy zauważyłeś ostatnio rosnącą popularność zakupów online? Zdecydowanie. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy w domu. Jest to wygodne, szczególnie przy napiętych harmonogramach i różnorodności dostępnych opcji. Tak, a możliwość łatwego porównania cen jest dużą zaletą. Zgadzam się. Znajdowanie ofert bez konieczności wychodzenia z domu jest ekscytujące. Ponadto recenzje online pomagają nam podejmować świadome decyzje przed zakupem. Dokładnie. Zmieniło to sposób, w jaki robimy zakupy na wiele sposobów. Zastanawiam się, jak tradycyjne sklepy dostosują się do tego trendu. To dobre pytanie. Aby pozostać konkurencyjnymi, będą musiały wprowadzać innowacje. Lekcja 31. Marzenia i praca. To prawda, nasza historia została zbudowana na takich marzeniach i trudach. Tak, a naszymi marzeniami torujemy drogę przyszłym pokoleniom. Absolutnie. Inspiruje nas ciężka praca i ambicje tych, którzy byli przed nami. Uwielbiam to, jak marzenia mogą kształtować społeczeństwa i napędzać postęp. Tak, każde osiągnięcie jest świadectwem wytrwałości i wizji. Ważne jest, aby uhonorować tych, którzy walczyli o swoje marzenia. Zgadzam się. Ich historie motywują nas do dążenia do własnych celów. Miejmy wielkie marzenia i ciężko pracujmy nad własnym życiem. Tak, razem możemy mieć pozytywny wpływ. Lekcja 32. Plany dnia na plaży. Hej, jaka dzisiaj pogoda? Jest słonecznie i gorąco, idealnie na plażę. To brzmi niesamowicie. Nie mogłem się doczekać dobrej zabawy w słońcu. Tak samo tutaj. Nie ma to jak relaks nad oceanem. Absolutnie. Nie mogę się doczekać, aż poczuję piasek między palcami. Tak, i może moglibyśmy przenieść jakieś gry do zabawy na plaży. Świetny pomysł. Sprawi, że dzień będzie jeszcze przyjemniejszy.
Takujmy też piknik. Jedzenie na plaży zawsze smakuje lepiej. Zgoda. To będzie fantastyczny dzień. Lekcja 33. Znaczenie badań rynku. Jaka jest Twoja opinia na temat badań rynku? Uważam, że jest to kluczowe dla zrozumienia potrzeb i preferencji klientów. Absolutnie. Pomaga firmom skutecznie dostosowywać swoje produkty. Tak, i może zapewnić wgląd w pojawiające się trendy na rynku. Dokładnie. Firmy inwestujące w badania często mają przewagę konkurencyjną. Zgadzam się. Kształtuje ich strategię i poprawia satysfakcję klientów. Co więcej, pomaga to we wczesnej identyfikacji potencjalnych wyzwań. Tak, proaktywne działania mogą mieć duży wpływ na sukces. Przyjrzyjmy się bliżej skutecznym metodom badań rynku. Lekcja 34. Refleksje z wywiadu. Świetnie. Jak ogólnie czujesz się po rozmowie kwalifikacyjnej? Właściwie to czuję się z tym całkiem nieźle. Myślę, że dobrze odpowiedziałem na większość pytań. To fantastyczne. Pewność siebie może mieć duże znaczenie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Tak, i starałem się zachować spokój, co pomogło mi jasno myśleć. To mądre podejście. Czy czułeś się przygotowany na rodzaj zadawanych przez nie pytań? Głównie, wcześniej ćwiczyłem kilka typowych pytań. To świetna strategia. Zawsze warto być gotowym na wszystko. Dokładnie. Teraz pozostaje mi tylko czekać na ich reakcję. Jestem pewien, że wkrótce usłyszysz dobre wieści. Lekcja 35. Rozkłady jazdy autobusów. W ciągu dnia przychodzą zazwyczaj co 15 minut. Doskonały. Czy możemy sprawdzić rozkład jazdy autobusów? Tak, jest cyfrowy wyświetlacz pokazujący kolejne przyjazdy. To wygodne. Ułatwi nam to planowanie podróży. Z pewnością. Znajomość harmonogramu pozwala uniknąć długiego oczekiwania. Dokładnie. Wolę być na czas i nie spóźnić się na autobus. Tak samo tutaj. Obserwujmy to podczas oczekiwania. Tak, i możemy zaplanować kolejne kroki na podstawie godzin przybycia. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać zwiedzania miasta. Lekcja 36. Robienie świec. Czy próbowaliście kiedyś robić świecę w domu? Nie, ale brzmi interesująco. Jak wygląda proces? To naprawdę niezła zabawa. Możesz wybrać zapachy i kolory. To brzmi kreatywnie. Podoba mi się pomysł personalizacji świec. Tak, to świetny sposób na zrobienie wyjątkowych prezentów dla przyjaciół i rodziny. Widzę to. Ręcznie robione świece muszą być wyjątkowe, aby je otrzymać. Naprawdę tak. Ponadto cały proces jest relaksujący i przyjemny. Chętnie kiedyś spróbuję. Brzmi jak idealny projekt na weekend. Zdecydowanie. Zaplanujmy wkrótce wspólną sesję tworzenia świec.